Cześć kochani, jak zawsze, jak zazwyczaj. Witam Was, Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia, kanału poświęconego szeroko pojętej promocji zdrowia, wszelkich działań, które wpływają na nasze dobre samopoczucie, na nasz rozwój, nie tylko somatyczny, czyli sprawność ciała, zdrowie ciała, ale na sprawność wszystkich innych ciał emocjonalnych, duchowych i tak dalej, psychiki, czyli tego wszystkiego, co tworzymy. Pamiętajmy o tym, że te nasze ciałko to jest tylko taki kosmiczny skafanderek, kosmiczny pojazd, w którym jedziemy przez pewien czas. Później kosmiczny skafanderek się zużywa, zostawiamy go. Być może schodzimy po raz któryś ileś tam razy, uczymy się. To tak przy okazji takie filozofie. Myślę, że bardzo na miejscu, bo też trzeba się zastanawiać się, po co tu jesteśmy, czy życie jest tylko jedno, takie bez sensu, bach, narobiło się błędów jakiś nawet i od razu do piekła niektórzy, a niektórzy do nieba i tam są, jejku, jakie tam dobre lilie w ręce i śpiewy anielskie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, na razie ten temat zostawiamy, a więc szeroko kanał poświęcony zdrowiu, wszelkim aspektom, które tego po prostu dotyczy. I teraz o czym dzisiaj? Jak widzicie, temat jak wycofano sfałszowane badania. A o czym tutaj będzie mowa? No zaraz będzie o tym mowa. Poczytam sobie w ramach akcji Tata czyta dzieciom. Jak widzicie tutaj, nie musicie wszyscy znać, ale widzicie hipoalergiczni. Jeden z moich ulubionych periodyków, jeżeli nie ulubiony, i pani Żaneta Gelc, redaktor naczelna tego periodyku, dawniej kwartalnik. Sporo artykułów ukazało się w tym kwartalniku moich właśnie. Kiedyś pani Żaneta Gelc zaproponowała mi współpracę. Rewelacyjnie po prostu prowadzi akurat to pismo. Rewelacyjne są artykuły wielu naukowców, lekarzy, ktoś, kto ludzi, którzy po prostu, no, skąd pani Żaneta bierze tych ludzi, tych swoich rozmówców do wywiadów, nie mam pojęcia, ale naprawdę to są topowi ludzie często na całym świecie i porusza bardzo ciekawe tematy. I dlatego dzisiaj artykuł wycofano sfałszowane badania. Ten artykuł, to będzie artykuł z 2017 roku, czyli posłuchajcie, no 7 lat temu się ukazał. Bazuje na takich artykułach, które się ukazały kilka lat temu. Nie, może ktoś powie, że no ale to nieaktualne, tyle się dobrych rzeczy już pozmieniało i tak dalej, a ja twierdzę, że nie. No się pozmieniało, ale często nie na najlepsze. Nie na najlepsze. Już dawno, dawno to, co było dawno sygnalizowane, to dalej sobie dobrze trwa bardzo często. I teraz o jakie badanie chodzi? Chodzi mi tej audycji o to, żebyśmy naprawdę byli ostrożni i żebyśmy nie ufali za bardzo zapewnieniom różnych firm, które produkują na nasze potrzeby żywność. Ja tego nie nazywam żywnością, tylko produktami do jedzenia, bo żywność żywi. Pokarm się, posiłek, posil się i tak dalej, i tak dalej. Słowa mają swoje znaczenie. Natomiast chodzi o to wielu firmom, żeby po prostu wejść na rynki, wielkie reklamy, marketing i tak dalej, i tak dalej. Cash potężny na to idzie i wiele firm nas po prostu oszukuje, nie mówią tego, co potrzeba, produkują produkty do jedzenia nie z tego, co potrzeba. Przykładem są na przykład, nieraz się posługuję tym przykładem, produkcja serów, tych żółtych serów. No na kilogram sera trzeba 17-20 litrów mleka. To jeżeli w sklepie to mleko, mówimy o cenach detalicznych, wynosi powiedzmy około 4,60 załóżmy, 3,2% tłuszczu, tak 4,59, 4,39, różne tam są historie, no to 4 razy, wróć, 20 litrów po 5 zł, gdyby tak równo liczyć, to byłoby 100, no załóżmy 90 zł kilogram sera powinien kosztować z mleka. Natomiast ser, jeżeli kosztuje 30 parę, 40 parę złotych, to co w tym serze jest? Nie wiem. I to są zafałszowania. I my wierzymy, że jemy żywność, zdrową żywność, a tymczasem jemy produkty jedynie
no nie wiem nawet czy jadalne, znaczy jadalne, bo jak zjadamy, to są jadalne, natomiast jak te produkty wpływają na nasze zdrowie i tak się kółko kręci. Jedne koncerny mają akcje tych innych koncernów i tak się powiela. Jedne podkarmiają, drugie podleczają i tak na fali fajnie to wszystko po prostu płynie. Dobrze, ale teraz kochani, przejdźmy do rzeczy, udostępnię ekran i, i już wam tutaj poczytam sobie, jeszcze raz powtarzam, tylko zlikwiduję tutaj ten taki prostokącik. Dobrze. A więc zobaczcie. Hipoalergiczni, jak wejść na hipoalergicznych? Wystarczy wejść na Google, napisać hipoalergiczni i jak widzicie tutaj po prawej stronie, o tu jest szukaj, można tutaj coś wpisać, na przykład teraz się będę siebie reklamował, Janusz Dąbrowski, kliknąć lupkę i pewnie znajdziecie moje artykuły, chociaż moje artykuły, które były zamieszczane na hipoalergicznych znajdziecie również na mojej stronie internetowej www.januszdabrowski.pl. Tam jest taka zakładka publikacje. Jak klikniecie na publikacje, to po prostu się tam ukażą i tak dalej. Te artykuły i nie tylko te. Dobrze, przechodzimy do rzeczy. Artykuł, jeszcze raz powtarzam, z 8 października 2017 roku. Artykuł został dodany przez panią Asię Wieruszewską. I tytuł: wycofano sfałszowane badania, jak reklamuje się hipoalergiczne mleko dla niemowląt. Przypomnę słowo hipoalergiczny, czyli w skrócie dużo ujmując, czyli coś, jakaś substancja, która w minimalnym tylko stopniu może ewentualnie alergizować, czyli coś, o czym mówimy, że je będzie bardzo bezpieczne. Dobrze, zaczynamy. Brytyjski dziennik medyczny British Medical Journal ogłosił, że w końcu wycofane zostało sfałszowane badanie, na które od lat powoływały się Nestle, Mead Johnson oraz inne firmy, aby obejść prawo na całym świecie i wejść na wielomilionowy rynek tzw. produktów hipoalergicznych. Badania, na które powoływały się wyżej wspomniane firmy, były regularnie kwestionowane od lat 80. XX wieku. Praca profesora Ranjita Chandry została poddana szczegółowej kontroli w 1994 roku, kiedy to pielęgniarka, która pracowała dla Chandry nad jego badaniami w Kanadzie, ujawniła, że opublikowane dokumenty mówiły o znacznie większej liczbie matek i dzieci, niż rzeczywiście przebadano. Upłynęły całe dziesięciolecia kampanii Baby Milk Action, działań ze strony redaktorów, dziennikarzy, innych grup i fan, zwłaszcza Infact Canada, która kwestionowała badania profesora Chandry od samego początku, zanim podjęto działania. Czyli po prostu był taki sobie profesor, Rajiv Chandra, na podstawie którego badań firmy mówiły, że nasze mleko jest super, nasze produkty są super i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj, słuchajcie, właśnie dlatego o tym mówię, ten artykuł jest tylko przykładem tego, co się z nami robi, jak się po prostu omija pewne rzeczy i tak dalej, oszukuje się, powołuje się na jakieś badania, płaci się po prostu grupom naukowców, tak jak dziennikarzom, sponsorowane artykuły na ten przykład i tak dalej, i tak dalej. Z polityki to jest bardzo, bardzo popularne, modne i dużo takich zastosowań jest. No ale mniejsza z tym. I teraz tak, reputacja Chandry jako naukowca zachwiała się najmocniej, kiedy wiosną 2000 roku przedstawił brytyjskiemu dziennikowi medycznemu swoje badanie na temat efektów działania na pamięć seniorów multivitaminy skomponowanej według własnego patentu. Ówczesny redaktor naczelny British Medical Journal Richard Smith poprosił zawodowego statystyka, aby spojrzał na wyniki badań Chandry. Odpowiedź, którą dostał, była jednoznaczna. Dane noszą wszelkie znamiona fałszerstwa. Najprawdopodobniej zostały po prostu wymyślone.
British Medical Journal odrzucił badania Chandry i poprosił Uniwersytet Memorial, gdzie Chandra wówczas pracował, o dochodzenie w tej sprawie. W 2006 roku kanadyjska stacja telewizyjna CBC przeprowadziła trzyczęściowe dochodzenie w sprawie profesora Chandry. Chandra pozwał CBC, a ława przysięgłych uznała, że oskarżenia przeciwko niemu były zasadne. Nestle, Mead Johnson i inne firmy nadal promują swoje hipoalergiczne produkty. W centrum kampanii reklamowej Nestle jest obecnie nowe mleko dla niemowląt SMA, HA, Infant Milk. Słuchajcie, ja później postaram się to od razu po polsku mówić, SMA, HA i tak dalej, żeby już nie bać się tej angielszczyzny. Nestle cały czas twierdzi, że mają kliniczne dowody na to, że ich mleko redukuje ryzyko rozwinięcia alergii na białko mleka krowiego. Firma Nestle stworzyła sobie sieć reprezentantów klinicznych. Opis ich pracy mówi, że ich główną odpowiedzialnością jest uzyskiwanie poparcia pracowników służby zdrowia dla konkretnych produktów marki. I zobaczcie, sieć reprezentantów, jeszcze raz powtórzę, kochani, że tu nie chodzi o firmę Nestle, czy Mead Johnson, czy coś w tym rodzaju, ale wiele firm, którzy mają akcje, mają ogromne pieniądze i przeznaczają te pieniądze na sponsoring, zatrudniają czasami dziennikarzy, tak jak mówiłem, sponsorowane artykuły, buduje się markę, pięknie, ładnie, pięknie, opłaca się ich i tak dalej. My to czytamy, łykamy. Oczywiście, bo chcemy wierzyć. Ja sam się daję też oszukiwać. Nie ma takich jednoznacznych prawd. Znaczy, prawda jest jedna oczywiście, ale jeszcze raz powtarzam, że po prostu się nas oszukuje. I trzeba naprawdę umieć czytać między wierszami, żeby zrozumieć pewne historie. Dlatego mówimy o tym w tym artykule, w ogóle jest mowa i wykorzystuję go jako pretekst do tego, żeby po prostu powiedzieć, że powinniśmy, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wcześniej, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy naprawdę szukali solidnej wiedzy. I teraz tak. Nestle jest bojkotowane, ponieważ regularnie narusza zasady marketingowe mleka dla niemowląt. Baby Milk Action zachęca do takiego bojkotu poprzez akcję International Nestle Free Week. To było od 26 października do 1 listopada. Już nie wiem tutaj jaki rok, nieważne. I tutaj, słuchajcie, jest sprawa taka, tutaj był fragment autorstwa Patty Randall, która po prostu bardzo ostro, jest to chyba Angielka albo Kanadyjka, nie wiem dokładnie, w każdym razie akurat tutaj na tym zdjęciu widzicie, że Patty Randall otrzymała 6 czerwca 2000 roku Order Królowej Anglii podczas uroczystości Buckingham Palace w uznaniu służby na rzecz żywienia niemowląt. I teraz ona zamieściła, znaczy w tym artykule mamy fragment na ten temat. Od 1980 roku Patty Randall, można dzisiaj powiedzieć aktywistka, prowadzi ogólnoświatową kampanię pod szyldem Baby Milk Action, starając się o odpowiednie regulacje prawne i narzędzia, które mają doprowadzić do zaprzestania nieetycznych praktyk stosowanych przez firmy produkujące mieszanki mleczne dla niemowląt, między innymi przez Nestle Boycott. Według szacunków WHO oraz UNICEF, WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, odwrócenie spadkowego trendu karmienia naturalnego mogłoby uratować życie około 1,5 miliona noworodków na całym świecie co rok, jeśli tylko udałoby się doprowadzić do przestrzegania zasad marketingowej promocji zawartych w dokumencie zwanym World Health Assembly Resolutions. Kampania Baby Milk Action lobuje na rzecz skutecznych i przejrzystych zasad kontroli w obronie praw kobiet i dzieci, nad których dobro przedkłada się wzrosty sprzedaży firm. Kampania teraz bojkot firmy Nestle koncentruje się na 19 krajach, gdzie dostępne są mieszanki mleczne dla dzieci tej marki. I teraz tutaj wrócę jeszcze do tego początku, bo tutaj była mowa o tym, że według szacunków WHO oraz UNICEF odwrócenie spadkowego trendu karmienia naturalnego, bo dzisiaj po prostu
mówi się o tym, że dobrze, nie masz pokarmu, matko, tu masz super mieszanki i tak dalej. W Polsce dochodzi do tego, w jednej z audycji mówiłem o tym, że matki nasze młode, nie wiem, co one mają w głowach, przepraszam, ale jeżeli jesteś matką, tutaj, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, rzecz jasna, ale ludzie, no żyjemy w XXI wieku i chyba trzeba być odrobinę, nie wiem, inteligentnym, żeby po prostu szukać informacji. Więc jeżeli matki myślą sobie, młode matki, że dobrze robią, bo że dzieci karmią 10 razy dziennie mieszankami i tak słodkimi, i one jeszcze przesładzają. No, czytałem taki fragment z jednej z moich książek, czy można uchronić, czego mogło się jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. To jak te dzieci później nie mają chorować i nie mają być otyłe? To jest najzdrowszym pokarmem jest mleko matki. I matka mama, która naprawdę kocha dziecko, o ile tylko ma pokarm, spełnia wszystkie warunki, żeby mieć ten pokarm, powinna karmić, przynajmniej takie są wskazania, przynajmniej przez 6 miesięcy. To jest natura. Natury się nie zastąpi żadnymi sztucznymi historiami. I tutaj, jeżeli nawet ktoś by próbował mówić, chłopie, nie jesteś kobietą, ja nie chcę karmić, bo jak mi piersi będą wyglądać, to po co w ogóle urodziłaś to dziecko? Sorry, ale dzisiaj jeńców nie biorę w tym momencie. Jeżeli już zdecydujemy się na dziecko, to jest sprawa kobiety i mężczyzny, to zaraz, o co tu chodzi? To jest normalna rzecz, że się karmi piersią, tak? O ile matka ma ten pokarm, nie nastąpiły jakieś przyczyny, stany zapalne piersi czy coś takiego, które uniemożliwiają akurat wytwarzanie pokarmu w organizmie. I że no nie ma wyjścia, czy jest niedożywienie organizmu i tak dalej. I teraz, a profesor Chandra obecnie sprzedaje suplement Immunoboost w Indiach jako prezes i dyrektor zarządzający Peridot Life Sciences. W Lipcu, czyli dalej po prostu coś tam wymyślił, dobra, i tak dalej, czy jakiś suplement, który ma zwiększać moc układu odpornościowego. No, akurat ja też tym się zajmuję, że tak powiem. Mówię o profilaktyce i o tym, żeby nasz układ odpornościowy był mocny, miał wysoki poziom, ale tu, żeby do tego doprowadzić, to zadbajmy przede wszystkim o jelito. To jest 80% mocy układu odpornościowego. Dobrze. W lipcu 2004 roku Baby Milk Action złożyło skargę na Nestle do Urzędu do Spraw Standardów Reklamowych. To jest niezależna organizacja nadzorująca branżę reklamową w Wielkiej Brytanii. Kiedy to firma Nestle próbowała wypuścić na rynek brytyjski, i tutaj pozwolicie, że po polsku będę to mówił, NANHA, produkt, znów powołując się na opinię pracowników medycznych. No właśnie, tak jak w reklamach telewizyjnych. Reklama jakiegoś leku, nakichanie takie, siakie, owakie, ale oczywiście skonsultuj się z lekarzem i tak dalej. Ale jakim lekarzem? Lekarzem, który się może też znać, a nie każdy lekarz to już jest specjalistą w danej dziedzinie. Z szacunkiem oczywiście dla lekarzy. ASA, czyli ta Advertising Standards Authority, czyli Urząd do Spraw Standardów Reklamowych, jednak odmówiła zajęcia się sprawą, mówiąc, że producenci i pracownicy służby zdrowia powinni być w stanie sami ocenić, czy roszczenia były słuszne, czy nie. Czyli po prostu ten urząd odrzucił Baby Milk Action, tą skargę i sprawa załatwiona. Dobrze. Nestle odwołało się do słów Chandry, mówiąc, że ten produkt NANHA znacząco cytat, NANHA, czyli to mleko sztuczne, znacząco redukuje możliwość wystąpienia objawów atopowych, egzema, astma, katar u niemowląt z silnym wywiadem rodzinnym w kierunku alergii oraz, że NANHA jest smaczne i jest w przystępnej cenie. A więc zobaczcie, jak się odwraca kota ogonem. Czyli pomija się te wszystkie aspekty, coś tam się wrzuca, ale słuchajcie, ale to jest dobre. Ale to jest dobre i jest w przystępnej cenie. No i dobrze, będziemy jeść parówki za 9 zł za kilogram. Miałem pewnego znajomego, który pracował w zakładach mięsnych jako mistrz. To wiele lat temu było i mówi, słuchaj, bo podpisaliśmy umowę z pewną siecią
sklepów, potężną siecią sklepów w Polsce i oni sobie zażyczyli, żeby parówki w cenie detalicznej nie były droższe niż wtedy, chyba 15 zł czy coś takiego. No to myśmy musieli opracować oczywiście produkt, który byłby warty jakieś 8-9 zł wsadu, jeszcze na tym zarobić. I myśmy opracowali taki produkt. Studenci wszystko zjedzą. Ten znajomy w ten sposób powiedział, studenci wszystko zjedzą, kupią wszystko najtańsze, ale słuchaj, mówi, to było świństwo. Tak to wszystko przebiega, rozumiecie? Kochani, to jest straszne. Dobrze. A więc NHA, ten produkt jest smaczny i jest w przystępnej cenie. Dobrze. W broszurze reklamowej, którą można było zobaczyć na stoisku Nestle na targach alergii Wielkiej Brytanii w 2004 roku, Nestle odwoływało się do słów Chandry. I teraz jakie to było słowo? To mleko NaNHA1 znacząco redukuje ryzyko wystąpienia alergii. NaNHA jest częściowo hydrolizowanym mlekiem dla niemowląt o Nestle o udowodnionej skuteczności w zmniejszaniu reakcji alergicznych, kiedy jest jedynym podawanym dziecku mlekiem. Posłuchajcie, żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli. Ja nie pastwię się nad firmami, ja tu czytam artykuł, gdzie pani redaktor naczelna Żaneta Gelc musiała też ważyć słowa, żeby nikt nie szarpał ją po jakichś sądach i tak dalej. Więc tylko po prostu, jeszcze raz powtórzę, ten artykuł jest pretekstem do tego, do dyskusji, żeby pokazać, w jaki sposób po prostu nami się manipuluje. Dobrze. W Stanach Zjednoczonych Nestle wykorzystało badania Chandry, aby promować swoje mleko Carnation Good Start. Również w przypadku tego mleka firma starała się przemycić twierdzenia, że jest ono hipoalergiczne, ale więc no, praktycznie nie w naszym takim pojęciu takiego kolokwializmu powiedzmy, że no nie jest, nie jest przyczyną alergii. Firma starała się przemycić twierdzenie, że jest ono hipoalergiczne, ale wycofała się z tego, kiedy 9 stanów wytoczyło firmie Nestle procesy po tym, jak niemowlęta dostały wstrząsu anafilaktycznego po spożyciu tego właśnie mleka. Wiemy, słuchajcie, że w Stanach jakie prawo jest, takie jest, ale tam bardzo łatwo wytoczyć procesy. Tam są całe po prostu biura prawników, firmy prawnicze, i oni potrafią rozrabiać pewne różne historie, sprawy i żądać bardzo wysokich odszkodowań. Ale rynek amerykański to jest też potężny rynek, więc firmy chcą wejść. Ale jak wchodzić, to naprawdę z dobrymi produktami. Dobrze. Prokurator generalny Robert Adams powiedział w 1989 roku: w swoim zapale, aby wejść na lukratywny amerykański rynek mlek dla niemowląt, Nestle Carnation wprowadziło ludzi w błąd, głosząc, że wyprodukowało mleko, które nie może wywołać reakcji alergicznych. Adams dodał jeszcze: te dzieci, u których wystąpiła ostra reakcja alergiczna na mleko Carnation Good Start, zapłaciły wysoką cenę za nieodpowiedzialność firmy. I teraz tutaj jeszcze dodam, tutaj jest taka ilustracja SMA, HA, Infant Milk. Dobrze, pomimo tego w Wielkiej Brytanii Nestle SMA HA jest sprzedawane przez sklepy takie jak Boots z etykietą, która skutecznie zachęca rodziców, aby sami diagnozowali, czy u swojego dziecka występuje ryzyko wystąpienia alergii na mleko krowie. Czyli zwala się po prostu winę ewentualnie na rodziców, albo no, sami decydujcie, czy wystąpi alergia, czy nie. Dobrze. Poniżej znajdują się cytaty z Cochrane Library One, stanowiące niezależny i systematyczny dowód na nieuczciwość Nestle. Mówię o tym po wielu latach. W 2017 roku ukazał się ten artykuł na odpowiedzialność oczywiście hipoalergicznych, które sprawdziło bardzo dokładnie te wszystkie sprawy. Nie istnieją żadne dowody wspierające karmienie niemowląt hydrolizowanym mlekiem w celu zapobiegania alergii. Nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że stosowanie wyłącznie takiego mleka jest lepsze od karmienia piersią. A tu się podaje często różne, słuchajcie, sugestie. Nie wiem, jak to było w przypadku Nestle, ale takie sugestyjki, takie rzeczy się przemyca. Kobieto, czy kochasz dziecko? Jeżeli kochasz dziecko, tutaj najlepsza jest mieszanka, to jest najlepszy nasz produkt i tak dalej. W tym stylu.
przypadku niemowląt z podwyższonym ryzykiem wystąpienia alergii, które nie mogą być wyłącznie karmione piersią, no takie mogą być przypadki, istnieją ograniczone wyniki sugerujące, że mleko hydrolizowane w porównaniu z mlekiem krowim zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii u niemowląt i dzieci włącznie z uczeleniem na mleko krowie. Jednak wątpliwości związane z jakością tych badań i ze spójnością wyników wskazują, że istnieje potrzeba dalszego zbadania tego tematu. Więc jeszcze raz, to są cytaty Cochrane Library One stanowiące niezależny, sprawdźcie co to jest dokładnie, Cochrane Library One, stanowiące niezależny systematyczny dowód na nieuczciwość Nestle. Nie istnieją żadne dowody wspierające karmienie niemowląt hydrolizowanym mlekiem w celu zapobiegania alergii. To jest to. W Wielkiej Brytanii wytyczne dotyczące zdrowia publicznego opublikowane przez The National Institute of Health and Care Excellence, a oparte o obszerny przegląd literatury tematu mówią: nie ma wystarczających dowodów, że całkowicie lub częściowo hydrolizowane białko mleka krowiego może zapobiegać alergii. Nawet na zdrowy chłopski rozum. Mleko krowie to jest mleko dla cielaka, a nie dla człowieka. Ja sam byłem wychowywany na mleku jako dziecko, jako powiedzmy uczeń szkoły podstawowej i dlatego lubię nadal mleko, ale po wielu latach, mając 40 parę lat, wielokrotnie przechodziłem zatrucia zupami mlecznymi. Nie wiedziałem, dlaczego na przykład po zjedzeniu nieraz litra zupy mlecznej wieczorem, a w dodatku dosładzałem, to były te lata, kiedy ja nie miałem zielonego pojęcia, to miałem 30 parę, 40 może parę lat. I co jest grane? Jak wieczorem zjadłem, następnego dnia bóle głowy, czasami wymioty, czasami biegunka i tak dalej. Dopiero później wpadła mi w ręce taka książka pewnego hinduskiego lekarza, Mleko, cichy zabójca. I ja tam, jak zacząłem to czytać, i uświadomiłem sobie, że ludzie, znaczy Janusz, to ty masz typowe objawy, o których pisze ten akurat lekarz. Jestem zatruty po prostu mlekiem. Oczywiście, dzisiaj o tym wiem. Mleko, które zawiera bardzo dużo kazeiny, ścina się, dodatkowo cukier, dodatkowo mąka, czyli załóżmy makaron w tym mleku, czy lane kluski, czy zacierka i tak dalej, zjedzone na wieczór, o potężne obciążenie dla układu pokarmowego, trawienia i wątroby. Wątroba nie jest w stanie oczyścić krwi z tych produktów toksycznych, które powstaną w trakcie trawienia, tego przyswajania i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ta zatruta krew zatruwa mi mózg, boli potwornie głowa, organizm usiłuje to usunąć, a więc wymioty, ewentualnie biegunki i tak dalej, i tak dalej. No więc dzisiaj niestety, mimo tego, że czasami zjadam jakiś twarożek, jakiś i tak dalej, czyli produkty z mleka krowiego, ale to jest na zasadzie takie, że no, zostały mi smaki z dzieciństwa, czyli w pamięci komórkowej czasami się chce, ale na to miejsce, jak czasami zjem raz na jakiś tam po prostu czas, to oczywiście dożywiam się, czyli stosuję suplementy, między innymi dużo minerałów, które neutralizują te toksyny, bo czasami wiecie, aż tu szczypie za uszami, chce się czegoś takiego zjeść, dobrze, ale to raz na jakiś czas i sprawa załatwiona. Teraz dalej. First Step Nutrition, czyli organizacja działająca w Wielkiej Brytanii na rzecz ochrony zdrowia małych dzieci, niezależnie od firm i podmiotów handlowych, wskazuje na ryzyko związane z używaniem mleka hipoalergicznego w przypadku dzieci cierpiących na alergię. Amerykańska Agencja Żywności i Leków, Food and Drugs Administration, wymaga zamieszczenia poniższego ostrzeżenia. I teraz uwaga. Mleko częściowo hydrolizowane nie powinno być podawane niemowlętom, które są uczulone na mleko lub niemowlętom, które wykazują objawy uczulenia. Jeżeli podejrzewasz, że twoje dziecko już jest uczulone na mleko lub jest na specjalnym mleku, które ma je wyleczyć z alergii, Boże, jak można użyć w ogóle sformułowania, że mleko może wyleczyć z alergii? To jest horrendum. Opieka nad takim dzieckiem i wybór pożywienia dla niego powinny leżeć w rękach lekarza. A więc zobaczcie, nie rodzica.
Teraz pytanie jest do Was, bo ja nie mam małych dzieci, więc nie mam pojęcia. Nie mam do czynienia na co dzień z takimi mlekami sztucznymi. Czy tego typu sformułowania są na etykietach produktów, takich mlek na polskim rynku? Bardzo chciałbym się dowiedzieć od Was ewentualnie. Dalej, w Wielkiej Brytanii większość placówek opieki zdrowotnej zabroniło swoim pracownikom bezpośredni kontaktu z firmą Nestle. Zgodnie z wytycznymi UNICEF Baby Friendly, firmy mogą dostarczać tylko rzeczowe i naukowe informacje od wyznaczonego eksperta celem oceny. Nestle próbuje jednak te ograniczenia obejść i organizuje imprezy, na które zaprasza pracowników służby zdrowia, a jakże, kusząc darmowymi napojami, ciekawymi wykładami. Typówka. Kilka takich imprez miało miejsce w listopadzie poprzedniego roku. Co ciekawe, impreza pod tytułem Niespokojne dziecko składała się z 2-godzinnej promocji produktu, a tylko z 15-minutowej pogadanki na tytułowy temat. Zresztą sama pogadanka została również przeprowadzona przez przedstawiciela handlowego firmy Nestle. I tutaj dalej, mamy tutaj taki, posłuchajcie, tutaj będę musiał po prostu powiększyć nieco ekran. Mam nadzieję, że to będzie widoczne dla Was. Mike Brady, koordynator kampanii Networking Baby Milk Action, powiedział: ten skandal pokazuje, jak ważna jest kontrola badań zlecanych przez firmy i poszukiwanie niezależnych informacji. Nestle używało zdyskredytowanych badań profesora Chandry przez ponad dekadę, aby zbudować marketing dla tak zwanych hipoalergicznych receptur. Kiedy zaczyna się kolejna duża kampania marketingowa dla tego mleka, niezależne opinie rzucają poważne wątpliwości na zasadność cytowanych badań. Informacji, które dajemy dziś na Cochrane Library Food and Drug Administration oraz National Institute of Health and Care Excellence, czyli instytucja publiczna działająca w ramach brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia, która zajmuje się m.in. publikowaniem wytycznych dotyczących używania nowych leków czy technologii, a także promocją zdrowego trybu życia, mówią, że nie ma prawie żadnych dowodów na to, że używanie tego mleka przynosi jakiekolwiek korzyści. Ale mówimy tutaj o wielomilionowym rynku, gdzie Nestle wciąż efektywnie zachęca rodziców, aby sami diagnozowali swoje dzieci, czy istnieje u nich ryzyko rozwinięcia alergii na białko mleka krowiego, przedstawiając w tym samym czasie nieprawdziwe informacje i powołując się na rzekome rekomendacje ze strony pracowników służby zdrowia. I na koniec oczywiście z dobrym znaczy z bardzo dobrym obyczajem dziennikarskim, pani Janeta Geltz, czyli hipoalergiczni, zwrócili się również o, powiedzmy, o słowo, o wypowiedź do firmy Nestle. I już tutaj wypowiedź reprezentanta firmy Nestle do tej niniejszej publikacji, Tomasz Retmaniak, a więc ja też tutaj cytuję, dyrektor Nestle Nutrition Polska, Warszawa, 13 stycznia 2017 rok. Mleka modyfikowane Nestle przeznaczone są dla niemowląt, które nie mogą być karmione najlepszym pokarmem, czyli mlekiem mamy. Ładny tekst. Wśród nich znajdują się mleka modyfikowane typu HA, hipoalergic, domyślam się, przeznaczone dla niemowląt będących w grupie ryzyka alergii. Stosowanie tego typu produktów o potwierdzonej klinicznie skuteczności w tej grupie dzieci zalecane jest przez polskie i międzynarodowe autorytety naukowe, między innymi EAACI, a to jest, słuchajcie, Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej, w przypadku, gdy karmienie naturalne nie jest możliwe. Nie odwołujemy się do wspomnianej pracy doktora Chandra, ani nie opieramy się na niej jako wsparciu naukowym dla naszych produktów. Zakwestionowanie tego badania nie podważa więc skuteczności częściowo hydrolizowanego mleka modyfikowanego Nestle. Dowody naukowe wykorzystywane przez Nestle zawsze opierają się bowiem na szerokim spektrum badań bezpieczeństwa i efektywności naszego mleka modyfikowanego typu HA, hypoalergic,
wykazana została w ponad 20 badaniach klinicznych, w tym badaniu Gini, po polsku przeczytamy, nie znam akurat tego, co to jest, nie sprawdzałem, największym dotychczas przeprowadzonym projekcie naukowym o zapobieganiu alergii, finansowanym ze środków publicznych, którego rezultaty uznawane są przez autorytety naukowe na całym świecie. Wyniki wszystkich tych badań potwierdzone zostały dodatkowo w 2 metaanalizach. Częściowy hydrolizat białka obecny w naszym leku modyfikowanym NAN OptiPro HA to jedyny hydrolizat białka zgodny z nowymi regulacjami Unii Europejskiej, rozporządzenie, numer podany i tak dalej. Uznany został za źródło białka bezpieczne i odpowiednie do stosowania w mlekach początkowych i następnych. I kochani, to byłoby na tyle, jeżeli o ten artykuł chodzi. Jeszcze raz powtórzmy, przypomnijmy, o co chodziło. Wycofano sfałszowane badania, jak reklamuje się hipoalergiczne mleko dla niemowląt. Pani Żanetto Gelc, bardzo dziękuję za ten artykuł, za to, że żeście zamieścili. Sam tytuł kwartalnika hipoalergiczni, tu chodzi o... No, pani Żaneta Gelc po prostu borykała się w swojej rodzinie z hipoalergią, znaczy przepraszam, z alergią, a więc po prostu zainteresowała się tym bardzo szeroko tematem i tutaj w swoim tym, dlatego ten akurat periodyk hipoalergiczny. Jakie są, że tak powiem, zaraz zatrzymuję udostępnienie. No i co dalej? No, kończymy na dzisiaj oczywiście. Jeszcze raz powtórzę po raz trzeci czy lub czwarty. Ta audycja jest tylko pretekstem do tego, żeby powiedzieć, że jak wielkie firmy, to nie chodzi nawet o Nestle czy jakieś, w ogóle wielkie firmy wykorzystują nas. W Polsce też. Nie czytamy etykiet, nie rozumiemy bardzo często. Jesteśmy oszukiwani nieprawdopodobnie, na całego sprawy nie zdajemy. Jeżeli ktoś mówi, że jest odporny reklamy, to się myli, dlatego że po prostu to są działania na poziomie podświadomości, pewnych progów przyjmowania pewnych informacji, no i sprawa jest załatwiona. No. Proste. Często nas się oszukuje. Kupuje się dziennikarzy, kupuje się prace naukowe, robi się różne szwindle, byśmy tylko spółki sięgnęli, sprawa załatwiona. Bez żadnego badania, bez niczego i nie stwierdzamy później, że no co, ale to miałoby zaszkodzić, no przecież to jest jedzenie, to jest żywność, tak? Wielokrotnie o tym mówię, że w sklepach tych wielkopowierzchniowych są te regały z żywnością, stoiska, jest dział z żywnością, ze zdrową żywnością, tak to się nazywa. Dzisiaj chyba nawet nie nazywają tego ze zdrową żywnością, żeby nie wzbudzać sensacji, bo ktoś jednak pomyśli, jak to działa ze zdrową żywnością i te inne, to o co tu chodzi? Kochani, zostawiam to wam do oceny. Chodzi o to, żeby po prostu faktycznie zdobywać wiedzę. Ten kanał temu służy. Po prostu myśleć. Ja wiem, że się nie da wyczyścić wszystkiego. Nie da się, absolutnie. Jemy to, co jemy. Jesteśmy w tej sytuacji. Ja też czasami chodzę do Biedronki, do Lidla, czy gdzieś tam, czy do Auchan, czy do jakichś innych sieci. Kupuję to, co kupuję. Staram się wybierać oczywiście. Ale no, jesteśmy na to skazani niejako. Ktoś powie, no dobra, ale to trzeba kupować w małych sklepikach. Te małe sklepiki to gdzie się zaopatrują? W dużych magazynach, no prosto w hurtowniach. Tam jest ten sam towar. Tych samych firm spożywczych, nazwijmy to. A więc nie mamy za bardzo możliwości. Dlatego tutaj ciągle postuluję i to mówię jak powiedzmy jakby mi ktoś płacił, po prostu, jeżeli jesteśmy w tej sytuacji, to niezbędna jest tak zwana prewencyjna suplementacja odżywiania, której celem będzie oczyszczanie organizmu, odkwaszanie organizmu i podawanie komórkom tych 70-90 składników odżywczych, prawdziwie odżywczych, pokarmowych, bo tyle komórka nasza codziennie potrzebuje, te wszystkie komórki nasze codziennie potrzebują. I wtedy, jeżeli komórki są mocne, to są mocne tkanki, są mocne narządy, jest mocny cały organizm i sprawa załatwiona. Jeżeli jesteśmy zatruwani różnego rodzaju chemią albo jakimiś składnikami, które są obce dla organizmu, ksenobiotykami na przykład i tak dalej, czyli
czymś, co nie jest kompatybilne z naszym organizmem, to musimy na czas to usuwać. Usuwać, oczyszczać organizm, wzmacniać go, bo inaczej nic sobie nie poradzimy. I sprawa załatwiona. Dobra, to na tyle dzisiaj, kochani. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję, że byliście znowu. Jeżeli ta audycja się spodobała, to proszę jakieś lajki, subskrypcje. Ewentualnie chodzi o tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali i ewentualnie komentarze. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Papatki.